Witam serdecznie dzisiaj po południu. Sufit długu przed nami. Czy zadłużenie będzie rosnąć dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Sufit długu przed nami. Czy zadłużenie będzie rosnąć dalej? Drodzy Państwo, warto poświęcić ten materiał tematowi zadłużenia Stanów Zjednoczonych, ponieważ temat sufitu długu, który się zbliża, który ma stać się już ewidentnie najważniejszym wydarzeniem na samym początku czerwca, jest przed nami. Ten temat warto omówić, no i zobaczyć, jak rynek może się na to, jak rynek może zareagować na te wydarzenia, jak może się ustosunkować do tych informacji, które będą płynęły. Czy to będzie ważne, czy też nie ważne, czy ten temat sufitu długu, który jest przed nami, da nam oczywiście odpowiedź na pytanie, w którą stronę mogą ruszyć różne rynki, zwłaszcza ten rynek ryzyka. No i oczywiście, czy Amerykanie będą się zadłużać dalej, czy zadłużenie będzie rosnąć dalej. Warto być tego świadomym. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo teraz zabezpieczenie przed ryzykiem bankructwa Stanów Zjednoczonych, te najbardziej krótkoterminowe, jak teraz bardzo wyraźnie rośnie. I ocena prawdopodobieństwa bankructwa Stanów Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich dni bardzo wyraźnie rosło i wynosi już 3%. Kiedy 10 lat temu pierwszy raz pojawił się temat tego sufitu długu, to widzimy, że ta wycena prawdopodobieństwa bankructwa Stanów Zjednoczonych była wyraźnie niższa. Teraz jest ewidentnie wyższa, więc czy ten temat będzie nas rozgrzewał? Myślę, że ma bardzo duże znaczenie i będzie miał bardzo duży wpływ na to, co się wkrótce będzie działo. Rynek będzie musiał się do tego ustosunkować, będzie musiał na to jakoś zareagować i ewentualnie zacząć dyskontować takie wydarzenia. No i oczywiście, drodzy Państwo, łącznie z tematem sufitu długu rozpoczyna się także temat tego, czy amerykańska gospodarka wejdzie w recesję, czy też te wydarzenie, czyli sufit długu, doprowadzi do recesji w amerykańskiej gospodarce i na następnym wykresie widzimy ładnie, jak rynek się do tego ustosunkował i jak to rynek wycenia. I teraz w pierwszej kolejności zobaczymy, jak Amerykanie będą reagować na amerykańskich obligacjach w sytuacji, kiedy ten sufit długu będzie dyskontowany przez rynek finansowy. I warto się posiłkować tym, co 10 lat temu działo się na amerykańskich obligacjach w sytuacji, kiedy ten temat był także grzany i był takim tematem, który rozgrzewał emocje inwestorów. Jak widzimy na pierwszym wykresie, w 2011 roku amerykańskie obligacje były kupowane, czyli rentowności spadały. I pytanie jest teraz takie, czy ten schemat się w 2023 roku powieli i że w takiej sytuacji przed amerykańskimi obligacjami i prawdopodobnie przed obligacjami także na całym świecie fala wzrostów cen, czyli spadków rentowności. Ten wykres pokazuje nam tutaj rentowności. To jest bardzo interesujące zagadnienie, które oczywiście ma także teraz lokalną specyfikę, jaką jest proces dezinflacji, która w Stanach Zjednoczonych ta dezinflacja postępuje najmocniej, a do Europy teraz dopiero będzie docierać. Ale warto także zwrócić uwagę na szerszy kontekst, jak w latach 2011 i 2013 zachowywały się te amerykańskie obligacje i widzimy, że dno spadków rentowności wystąpiło grubo powyżej roku od poziomów, kiedy ten temat zaczął być grany, stał się tematem ważnym na radarach inwestorów, więc czy przed nami perspektywa naprawdę jeszcze roku hossy na amerykańskich obligacjach, no to będziemy oczywiście, na to będziemy zwracać dużą uwagę i będziemy patrzeć, czy faktycznie tak się dzieje, czy rynek zachowuje się bardzo podobnie do tego, co działo się te ponad 10 lat temu. A obecnie rentowności amerykańskich obligacji cały czas pozostają w konsolidacji. Widzimy już, że od bardzo wielu tygodni konsolidacja cały czas trwa. Tutaj niewiele się dzieje, ale jak wykres niesie, super istotnym poziomem jest okolica 3,20% na rentowności. Każde zejście rentowności poniżej naprawdę uruchomi falę spekulacji, że mamy następną falę hossy, że amerykańskie obligacje teraz w 2023 roku, w sytuacji kiedy grany jest temat sufitu długu, zaczynają powielać schemat, który był grany w 2011-2012
roku, więc myślę, że przed nami rosnące prawdopodobieństwo, że naprawdę obligacje dadzą dużą, fajną stopę zwrotu w tym roku, że cały 2023 rok będzie rokiem obligacji, a dopiero przyszły rok będzie dobry dla rynków akcji, ale oczywiście będziemy na to zwracać uwagę. Kolejny wykres pokazuje, jak rynek akcji zachowywał się w 2011 roku, kiedy temat sufitu długu był dyskontowany przez rynki finansowe. No i okazało się, że nie był to dobry okres do inwestowania na indeksie Standard & Poor's. Dlatego też pytanie jest, czy ten schemat też powieli się w 2023 roku. Moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, przekraczające 60%, że może się tak stać. W krótkim terminie będziemy świadkami jeszcze dodatkowo napędzania, dyskontowania faktur recesji, ale być może w końcówce tego roku na fali dyskontowania pierwszych obniżek stóp procentowych będziemy świadkami odwrócenia tych tendencji i indeksy giełdowe pójdą w górę, ale moim zdaniem ten wykres, temat sufitu długu może sygnalizować, że faktycznie w tym roku ziści się powiedzenie, że sell in May and go away sprawi, że następne kilka miesięcy będzie niekorzystne dla indeksów giełdowych, ale oczywiście jestem gotowy na każdy scenariusz i ostatnia siła relatywna amerykańskich akcji, które nie chcą spadać pomimo informacji, które spływają, zaburza troszeczkę tą percepcję, ale oczywiście będziemy to także ściśle monitorować, bo jeszcze raz przypomnę, dokładnie temat sufitu długu to jest temat, który będzie rozgrywany w czerwcu, ale być może już teraz rynek będzie musiał się do tego dostosować. No i teraz zobaczmy, jak mają się zachowywać te stopy procentowe, które w sytuacji recesji raczej mają być obniżane niż podwyższane. I jak widzimy tutaj, temat obniżek stóp procentowych jest tematem coraz bardziej omawianym przez rynki finansowe. Fed ma obniżać stopy już od trzeciego kwartału tego roku i nawet obniżki stóp procentowych są wychwytywane przez banki centralne z antypodą. Tutaj Australia i Nowa Zelandia sygnalizują, że także w perspektywach widać już pierwsze obniżki stóp procentowych. A jak zachowują się przyszłe stopy procentowe, ponieważ liczone tak moim zdaniem niepoprawnie, czyli stopa procentowa minus inflacja, która teraz się pokazuje, dla Stanów Zjednoczonych są już pozytywne, a dla strefy euro, czy też dla Wielkiej Brytanii jeszcze nie, ale oczywiście zobaczymy, co się dalej tutaj wydarzy. Jeszcze raz przypomnę, moim zdaniem jest to błędna interpretacja realnych stóp procentowych, ponieważ jeżeli bierzemy teraz stopę procentową, która da nam stopę zwrotu za rok, to powinniśmy brać pod uwagę przyszłe oczekiwania inflacyjne, czyli inflację, która się pojawi dokładnie za rok i ona będzie nam pozwalała dokładnie ocenić, jakie są rzeczywiste, realne stopy procentowe, więc te oczekiwania inflacyjne są ważne, ale część inwestorów bierze pod uwagę te realne stopy procentowe w ujęciu ex post. Moim zdaniem nie jest to prawidłowe, ale część inwestorów na to zwraca uwagę. Co jest bardzo interesujące, to, że Fed zbliża się albo już osiągnął szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, że w sytuacji, kiedy stopy procentowe są już na poziomach wyższych niż tempo wzrostu inflacji, to właśnie jest to czynnik, który sprzyja temu, żeby cykl stóp procentowych, podwyższania stóp procentowych się zakończył, a w perspektywie już niedalekiej rozpoczął się nawet dynamiczny proces obniżania stóp procentowych, więc jeżeli tylko sytuacja na amerykańskim rynku pracy się pogorszy, to moim zdaniem naprawdę będzie ogromna szansa, że nawet jeszcze w lecie tego roku będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, która uruchomi oczywiście proces obniżania stóp procentowych na całym świecie i także oczywiście w Polsce. Jeżeli jesteśmy przy tematach stóp procentowych w tym ujęciu realnym, to obserwujemy teraz, jak mogą się zachowywać stopy procentowe w tym ujęciu dla Wielkiej Brytanii i dla strefy euro. I jak widzimy, na przestrzeni następnych miesięcy mają one osiągnąć już poziomy dodatne według niektórych raportów. Moim zdaniem one już są dodatne, ponieważ przy uwzględnianiu oczekiwań inflacyjnych, które pokażą nam inflację dopiero za rok, jaka inflacja jest teraz dla pieniądza, te ujęcia już są od bardzo dawna dodatnie, być może nawet dla polskiego złotego mamy teraz do czynienia z realną dodatnią stopą procentową. A jak rynek już faktycznie po ostatnich danych i przed dzisiejszą sesją w Stanach Zjednoczonych ocenia szanse na obniżki stóp procentowych,
w rynku cały czas są 3 klasyczne o 25 punktów bazowych obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych do końca tego roku. I jak widzimy, dla strefy euro jednak cały czas w tym roku stopy procentowe mają iść w górę i być może to jest jeden z tych głównych powodów, dlaczego euro, dolar teraz idzie w górę. Jak ma się zachowywać core inflacja w strefie euro? Ta projekcja mówi nam, że jesteśmy na szczycie cyklu podwyżek, jesteśmy teraz na szczycie inflacji w ujęciu core, a ta inflacja wkrótce ma zacząć wyraźnie spadać. Tak nam mówią prognozy i te projekcje inflacji w ujęciu core dla całej strefy euro. No i w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam jeszcze raz do tego specjalnego materiału, który jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu dotyczącym tego, czy to koniec podwyżek stóp procentowych i czy to też równolegle oznacza recesję w amerykańskiej gospodarce. Warto być tego świadomym, czy naprawdę Fed ostatni raz podwyższył stopy procentowe, co to oznacza dla rynków, czy jesteśmy teraz w takim etapie problemów sektora bankowego i który bank może teraz generować największe ryzyko. Warto się zaznajomić z tymi materiałami, plus oczywiście, co nam mówią te dane makroekonomiczne, które teraz spływają. Przypomnę, ten raport oraz 2 inne są podlinkowane tam w opisie, na dole i także w komentarzu. Inne rynki finansowe, czyli amerykański dolar, w momencie tworzenia tego wpisu przechodzi już przez poziom 1,09. To jest sygnał, że amerykański dolar ma ochotę do tego, żeby zakończyć cały tydzień, generując sygnał zachęcający do kupowania tej waluty. To pewnego rodzaju jest zaskoczenie, że rynek wybija się dołem, ale teraz będę bazował na wykresach tygodniowych w tym materiale, więc widać także, że jak ładnie pracuje średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym na euro-dolarze. No i oczywiście pytanie jest takie, czy to będzie zwiastowało nam próbę umocnienia amerykańskiego dolara z konsekwencjami dla wszystkich innych rynków emerging markets, rynków ryzyka na całym świecie, ponieważ jeżeli dojdzie faktycznie do korekty na euro-dolarze, może być to pewnego rodzaju zagrożenie dla polskich aktywów. Warto być tego świadomym i w tym momencie także odsyłam do specjalnego raportu poświęconego rynkowi złotemu, który jest tam w rogu u góry zamieszczony. Warto się z tym porannym dzisiejszym materiałem o rynku złotego zaznajomić. Para dolar do jena, widzimy, że jakoś nie ma ochoty na głębsze spadki, ale w sytuacji, kiedy będziemy świadkami umocnienia amerykańskiego dolara, może się to przełożyć na to, że rynek znowu będzie próbował zaatakować opory. Ostatnia decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych prowadzi do próby wybicia w końcu z tej wielotygodniowej, nawet kilkumiesięcznej konsolidacji na parze euro do funta brytyjskiego. Jest szansa na umocnienie funta brytyjskiego, ale musi być to potwierdzone w przyszłym tygodniu, dlatego przyszły tydzień uważam dla funta brytyjskiego będzie szczególnie istotny. Zobaczymy dzisiaj, co się wydarzy na Wall Street, ponieważ rynek jest tak trzymany i nie jest pozwalane mu, żeby spadł, a oczywiście rynek akcyjny w takiej sytuacji jest już bardzo blisko kluczowego oporu i naprawdę szanse na to, żeby go pokonać, moim zdaniem nie są zbyt duże na chwilę obecną w takim najbardziej krótkim terminie, no ale cały czas ewidentnie ktoś trzyma ten rynek i nie pozwala mu spaść. Natomiast jeżeli rentowności pójdą w dół na amerykańskich obligacjach, to w takiej sytuacji znowu relatywnie lepiej będą zachowywały się spółki technologiczne niż te spółki z indeksu Standard & Poor i być może to, że od samego początku tego roku amerykańskie obligacje także są kupowane, jest jednym z tych powodów, dlaczego spółki technologiczne od samego początku tego roku zachowują się lepiej niż indeks Standard & Poor i na tym wykresie to bardzo ładnie widać. Konsolidacje na małej zmienności widać także na indeksie DAX i dzisiaj znowu się nic nowego nie dzieje. Poziom 16 tysięcy od góry, 15 700 od dołu, no i po prostu czekamy z utęsknieniem na jakiekolwiek wybicie i na mocniejszy impuls. Indeksy giełdowe w Azji zachowują się coraz gorzej, a dlaczego? Być może odpowiedzią na to pytanie jest zachowanie cen surowców, ponieważ tutaj indeks surowcowy pokazuje nam na spadki i indeksy giełdowe w Azji także nie zachęcają do tego optymizmu. No i pytanie jest, czy faktycznie taka korelacja będzie się powiększała, będzie się materializowała, ponieważ jeżeli tak, to w takiej sytuacji według tego raportu rośnie ryzyko mocniejszego impulsu spadkowego na indeksach giełdowych w Azji. No i oczywiście przegląd rynku surowcowego zaczynamy od miedzi, która w tym tygodniu jednoznacznie wybiła dołem z tej konsolidacji, która w ostatnich nawet miesiącach miała miejsce. I pytanie jest, czy to jest początek jakiegoś mocniejszego impulsu.
Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tutaj rynek miedzi będzie tam generował jakieś nowe impulsy, ale także jest to zagrożenie, zwłaszcza dla rynków emerging markets, ponieważ spadki miedzi, a mówi się, że miedź ma doktorat z ekonomii, oznaczają także, że rynek dyskontuje spowolnienie światowej nawet gospodarki i w takim momencie rynki giełdowe powinny to zacząć także dyskontować. Czy tak się stanie? Będziemy to także ściśle monitorować. Walka trwa o poziom $70 na ropie naftowej. Także w tym wypadku jestem bardzo zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy cały tydzień uda się zakończyć nad tym poziomem, czy też pod tym poziomem go zakończymy. Jeżeli się okaże, że ropa naftowa chce spadać, to będzie to wzmocnienie tych sygnałów płynących z indeksu surowcowego. I teraz na drugim biegunie mamy cenę złota i w tym wypadku odpowiedź podczas dzisiejszej sesji będzie taka, będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, czy $2000 się obroni, czy też nie, ponieważ patrząc na zachowanie ceny srebra, gdzie mamy bardzo dynamiczne spadki, odbicie od górnej krawędzi tego kanału wzrostowego o wielomiesięcznej charakterystyce, no tutaj sygnalizują, że rośnie także prawdopodobieństwo spadków ceny złota, więc warto być gotowym na to, że ten poziom $2000 jednak może się nie obronić, a w takiej sytuacji jakaś fala technicznej sprzedaży może się pojawić. Pamiętamy o ścisłej korelacji zachowania rentowności amerykańskiego dolara z zachowaniem ceny złota, więc jeżeli ten scenariusz spadkowy na cenie złota ma być materializowany, to powinniśmy być świadkami równolegle spadków euro-dolara i wzrostów rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli to się stanie, to wystąpi także fala mocna, dynamiczna, spadkowa na cenie złota. I na koniec Bitcoin. Bitcoin w tym wypadku testuje także swoją średnią 200-sesyjną, więc przed Bitcoinem ważne zadanie. Albo odbicie w górę i nawrót do tendencji wzrostowej, albo pokonanie tego poziomu i zachęta do tego, żeby wykrystalizowane wybicie poniżej linii szyi formacji RGR, która także jest na wykresie widoczna, sprowadziła Bitcoina znowu w okolice $20 000, bo tak by wynikało z analizy technicznej, więc naprawdę przed Bitcoinem ważne zadanie. A warto zwrócić uwagę, że w tym tygodniu znowu pojawił się nagle 2 dni temu impuls bardzo mocnego spadku, nie wiadomo z jakiego powodu. Podobny impuls spadkowy pojawił się pod koniec kwietnia. Jest moje pytanie, czy ktoś coś wie i już zaczyna masowo sprzedawać Bitcoina, licząc na nawrót tendencji spadkowej? Zobaczymy, jestem bardzo zainteresowany także odpowiedzią na to pytanie. I już tak kończąc, oczywiście rynki emerging markets, w tym wypadku rynek krajowych aktywów, widzimy, że cały czas rynek złotego pokazuje jednak swoją siłę. Tutaj czekamy ewidentnie na rozstrzygnięcie płynące z euro-dolara. Euro-złoty i dolar-złoty raczej utworzą świecę, która będzie cały czas zachęcała do obserwacji aprecjacji krajowej waluty. Presja na rzecz polskich obligacji jest coraz lepiej widoczna. Faktycznie cały ten rok na razie jest rokiem hossy na polskich obligacjach. No i pytanie jest, gdzie zakończymy cały tydzień na indeksie WIG20, ponieważ jeżeli będzie to przy maksimach, to wzrośnie szansa na to, że opór $2000 punktów będzie testowany. Natomiast jeżeli równolegle pójdzie jednak korekta spadkowa na euro-dolarze, to oddali się perspektywa ku temu, żebyśmy byli świadkami wybicia na indeksie WIG20. Zwiększy się prawdopodobieństwo korekty spadkowej na indeksie WIG20, więc naprawdę warto równolegle patrzeć dzisiaj, co się wydarzy podczas sesji amerykańskiej na euro-dolarze, żeby zrozumieć lepiej, co się wydarzy także na polskich aktywach w następnych dniach i w końcówce maja. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych 3 specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Najważniejszy materiał poświęcony jest tego, czy koniec podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oznacza także początek recesji amerykańskiej gospodarki. Warto się z tymi materiałami zaznajamiać, one są tam podlinkowane w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano, a dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam! Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.